Cześć, witam wszystkich, jestem Ania. Dzisiaj pokażę Wam, jak sobie zrobić taki kapelusik letni w stylu bucket hat. Ostatnio stał się modny, więc stwierdziłam, że ja również przerobię taki kapelusik. Mam nadzieję, że zrobiłam coś innego niż dotychczas jest już na różnych kanałach. Wiem, że pojawiły się różne wersje. Ja postanowiłam zrobić swoją, trochę inną i mam nadzieję, że ta wersja również przypadnie Wam do gustu. Jak widzicie, są tutaj dwa kapelusiki, ponieważ właśnie ten kapelusik można zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób różni się właśnie od drugiego tym, że mamy falowane rondo, a w drugim sposobie mamy takie zwykłe, typowe kapelusze. Oczywiście te kapelusze właśnie bucket hat, czyli dosłownie kapelusz wiadro. U nas mówimy na to rybackie kapelusze, rybackie czapki. Mają to do siebie, że właśnie mają taki kształt na górze wiadra, czyli tak naprawdę mamy tutaj takie odcięcie, no i później idzie takie właśnie rondo, dosyć takie niepofalowane. Dlatego u mnie są dwie wersje, właśnie pofalowane i niepofalowane, bo wiadomo, nie wszystkim jest we wszystkim ładnie. Mi akurat w tej wersji takiej rybackiej nie jest zbyt ładnie, lepiej jak mam tą krawędź pofalowaną, więc stwierdziłam, że też pokażę Wam, jak sobie właśnie zrobić taką krawędź sfalowaną. Oczywiście Wy możecie zadecydować, co Wam się podoba i stworzyć własny kapelusz. Ja po prostu poddaję pomysł, a Wy dalej sobie modyfikujecie. Pierwszy mój kapelusz, czyli ten wielki, drugi jest powiedzmy dla lalki, ponieważ nie starczyło mi już włóczki. Zrobiłam sobie z takiego kordonka lnianego. To jest firma Stanley Panama Crochet Linen i dokładnie jest tu 100% lnu. 50 gramów ma 155 metrów. I tutaj zalecone czydełko 1,75 do 2,5. Jest to dosyć cienki sznurek, więc ja postanowiłam, że przerobię go podwójnie. Więc robię ten kapelusik dosłownie z podwójnej takiej włóczki, z podwójnego, w ten sposób go sobie przerabiam. Powiem Wam tak, no jest to len bywa właśnie taki twardy, ale to nie jest taki bardzo twardy ten len, jak widzicie, on nie do końca jest jeszcze taki sztywny i też nie jest ani gryzący, ani jakiś taki naprawdę ciężki do opracowania. Ja bardzo dobrze mi się przerabiało, aczkolwiek musicie wiedzieć, że przerabianie takich twardych sznurków powoduje, że nigdzie nie będzie jakoś idealnie układał się nam wzór, bo wiadomo, on po prostu ma swoje webrzuszenia i gdzieś nie zawsze się ładnie nam zaciągnie, stąd może gdzieś tam widzicie jakieś niedociągnięcia. Co innego jest właśnie z bawełną, tak jak widzicie tutaj, ją możemy ładnie modyfikować, bo jest po prostu miękka, ale dla mnie zaletą jest to, że te kapelusze właśnie mają nie być idealne i te lniane kapelusze właśnie takie są. Więc tak jak mówię, jeśli chcecie taki kapelusik lniany, to dokładnie jest to właśnie taka firma. Ja na dole w opisie pod tytułem zostawię Wam link, gdzie można kupić ten kordonek lniany, ponieważ widziałam, że są na Allegro, ale przyznam szczerze, że cena jest dosyć zawyżona, więc po prostu zostawię link, gdzie jest jakaś taka realna cena tego kordonka. Ja zużyłam, słuchajcie, niecałe 3 motki na mój kapelusik, to on będzie miał gdzieś około 140 gramów. Jeżeli planujecie większy, szerszy, dłuższy tutaj to rondo, to wiadomo, warto zaopatrzyć się w 4. I co ciekawe, że właśnie tak jak widzicie, mam jeszcze czarny, tych kolorów jest troszeczkę więcej, jest taki właśnie kolor typowo lniany, beżowy, zielony, więc warto sobie dobrać nawet swój kolorek, nie musi być to oczywiście biały. Tylko pamiętajcie, że pracujemy na podwójnej, więc ten trzeci motek, który rozpakujecie, no to trzeba sobie po prostu przewinąć na pół, po połowę podzielić, żeby po prostu łatwiej się pracowało. I zrobiłam też drugi kapelusik, już taki powiedzmy na lalkę, bo niestety nie miałam więcej włóczki. Tutaj postanowiłam Wam pokazać, jak po prostu kapelusz będzie wyglądał, gdy przerobimy ją włóczką bawełnianą. I tym razem zużyłam sobie włóczki Drops Muscat 100% bawełny merceryzowanej. Powiem tak, kapelusik dla mnie też wygląda naprawdę super. Jest może troszeczkę taki grubszy wzór, może atutem jest to, że biegnie tak ładniej, równo. Wiem, że tutaj 3D u mnie tego tak do końca nie widać. Na żywo jest troszeczkę lepiej. Tyle mi zostało z jednego motka, jeszcze tutaj niewykończone. Bo tak jak mówię, no jest to kapelusik dla lalki. I tak jak tutaj widzicie, przy tym kapelusiku właśnie już nie ma tych pofalowań. I ja właśnie pokazuję przy tym kapelusiku dwie wersje. Jak zrobić z falowaniem i bez falowania. I nawet jeszcze może być węższe to rondo. To tak naprawdę to wykończenie może być na kilka sposobów zrobione. Kapelusik łatwo dostosować do swoich wymiarów, ponieważ ja Wam mówię w trakcie, że mierzymy obwód, patrzymy, czy nam dobrze tutaj już leży.
Dalej przechodzimy, wykonujemy właśnie tą część. Ja, tak jak mówię, to nie jest kapelusz taki wymiarowy i on powinien mieć tutaj szerzej, ale chciałam się po prostu zmieścić w jednym motku, dlatego jest taki troszeczkę, no mówię, niewymiarowy, wygląda troszeczkę, no, że jest wiadomo tutaj za mało, ale nie sugerujcie się tym, ja tylko pokazuję po prostu na tym kapelusiku, jak go zrobić, jak będzie wyglądał z bawełny. Przerabianie jest takie same, zarówno dla tego kapelusika, jak i tego, i również używam tego samego szydełka 3,5 mm, ponieważ nie chcę, żeby był zbyt dużo dziurek, użyłam sobie takiego. Jeśli chcecie, żeby był luźniejszy, wiadomo, można użyć oczywiście mniejszego szydełka. Mam nadzieję, że powiedziałam wszystko. Nie wiem, ile by weszło tutaj na kapelusik bawełniany. Jeśli macie resztki, na przykład 3 motki czy 4, to po prostu spróbujcie zrobić. Myślę, że byłaby podobna ilość zużycia, jeżeli mam tutaj około 140 gram, być może 150 tutaj by wystarczyło. Ten kapelusik pochłonął mi jeden motek, a on tutaj ma 13 cm na górze. No taki kapelusik na laleczkę. Więc jeśli macie jakieś resztki, to spróbujcie. To nie musi być nawet muskat, może być Paris, Drops Paris, bądź jakaś inna bawełna. Musicie po prostu zrobić próbkę i zobaczyć, jak ten kapelusik by po prostu wyglądał przerobiony z bawełny. A właściwie takie kapelusze, te rybackie, to przerabia się, robi się z bawełny, więc jak najbardziej ona się również nadaje do takich kapelusików. Ok, mam nadzieję, że pomysł Wam się spodoba, że ktoś sobie przerobi. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o takim kapeluszu, czy już widzieliście, czy już macie swój. Czekam na Wasze opinie i ja już Was zapraszam serdecznie na ciąg dalszy. I nasz kapelusik zaczniemy od wykonania magicznego kółeczka, czyli kładziemy sobie włóczko w ten sposób. Jeśli macie swój już sprawdzony sposób wykonywania takiego magicznego kółeczka, to oczywiście możecie go robić wedle swoich uznań. I ja wkładam sobie tutaj szydełko, pobieram włóczkę z tej strony, przytrzymuję sobie tutaj paluszkami tą pętelkę, wkładam sobie tutaj paluszki do środka i zabezpieczam oczkiem tutaj łańcuszko. I mamy już kółeczko zrobione. Wyprostowujemy sobie tą część włóczki, żeby nam się tutaj nie pozawijała, żeby się ładnie później wszystko ściągnęło. W kółeczku będziemy pracować na półsłupkach nawijanych i musimy nabrać 9 takich półsłupków, czyli robimy sobie narzut, wkładamy szydełko pod dwie włóczki, tutaj trzymamy dwie, pobieramy włóczkę pod, mamy 3 pętelki, pobieramy tutaj i przekładamy przez te 3. To będzie nasz półsłupek nawijany. Winamy sobie znacznik w to pierwsze oczko tutaj, żebyśmy wiedzieli, gdzie mamy początek. I dalej wykonujemy jeszcze 8 takich półsłupków, czyli znowu wkładam sobie paluszki do środka, narzut, pod dwie włóczki, pobieram włóczkę, znowu pobieram i przez 3. Ja wykonam sobie takich 9, mam 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Mam 9 półsłupków, następnie ciągnę za ten sznureczek tutaj, żeby sobie zamknąć kółeczko. Mocno zaciskamy. A teraz będziemy łączyć kółeczko, tylko wyjątkowo w tym okrążeniu. Ja będę pracowała ślimakiem dookoła, więc tylko przy pierwszym razie tutaj łączę to kółeczko. Czyli mamy tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. W 9 kółeczko, czyli to, co dokładnie mieliśmy tutaj zaznaczone, w 9 oczko wbijam się, pobieram włóczkę i robię oczko ścisłe, przekładając przez tą pętelkę. Teraz dla mnie ta pętelka jest 9 oczkiem. Pomimo że mam tutaj zaznaczone, to liczę już to oczko. To tutaj przejściowe nie, jest to takie oczko łączeniowe i tak naprawdę bazujemy teraz na tym oczku. Teraz będziemy wykonywać również półsłupki nawijane. Ja sobie zaznaczę ostatnie oczko, również możecie sobie tak zaznaczyć, będzie wygodniej, ale będziemy robić półsłupki nawijane w tylną tylko tutaj pętelkę. To jest też jeszcze jedno okrążenie, które wygląda inaczej, później będziemy znowu inaczej robić, ale pierwsze okrążenie robię w taki sposób, bo jest po prostu wygodniej. I znowu robię narzut i teraz w każdym takim oczku robimy podwojenie, czyli musimy zrobić po 2 półsłupki nawijane. Bijam się, zobaczcie, mam całe oczko, bijam się tylko tą tylną pętelkę i przerabiam 2 półsłupki w tym oczku. Czyli mamy 1 i 2. I znowu w kolejnym oczku drugim to samo, wbijam się w pętelkę, 1 i 2. I tak robimy we wszystkich 9 naszych oczkach. Po tym okrążeniu powinniśmy mieć już 18 takich półsłupków, czyli robimy podwojenie w każdym.
pamiętajcie, żeby sobie właśnie znaczyć te okrążenia, bo jeżeli nie będziecie znaczyć, to wiadomo, łatwo się pogubić. To jednak jest praca dokładna, z wyliczeniem dokładnych oczek, więc musimy mieć znacznik. Ja tutaj już prawie kończę. I jeszcze mam to oczko, które jest zaznaczone, to jest moje ostatnie oczko, więc również przerabiam je tak samo, czyli 2 półsłupki w jednym. I również znaczymy sobie na końcu tutaj ostatnie oczko. I przechodzimy do kolejnego okrążenia. Zobaczcie, że to jest właśnie ta część tutaj, gdzie widoczna jest tutaj taka pojedyncza dookoła obwódka. Natomiast w dalszej kolejności będziemy już widzieć taki łańcuszek. Takie oczko, po prostu jak gdyby ładne łańcuszka będą układały się dookoła. I zobaczcie, jest już różnica, jak wygląda właśnie przy włóczce, jak wygląda przy sznurku lnianym. Wiadomo, sznurek lniany, on się nie do końca tak układa idealnie, więc dlatego u mnie są te większe dziurki. Być może właśnie bawełna będzie się troszeczkę lepiej układała, aczkolwiek, tak jak mówię, ten lniany sznurek też ma swoje zalety. Robimy kolejne okrążenie. Tak naprawdę będziemy bardzo systematycznie, bardzo monotonnie powiększać, tak jak zwyczajnie się to powiększa, z tym, że będziemy w liczbie oczek parzystych zmieniać kolejność, żeby kółeczko zachowało swój kształt i nie zniekształcało się w jakiś wielokąt. Mamy teraz zwiększenie, było zwiększenie w każdym oczku, to teraz robimy jeden półsłupek zwiększający i jeden zwykły. I tak zaczynamy, czyli zaczynamy od półsłupka jednego zwykłego. To jest nasza sekwencja. Jeden półsłupek, drugi półsłupek jest zwiększający. I uwaga, wyszukujemy właśnie takiej tylnej pętelki tutaj. To jest pętelka taka, która powstaje przy tworzeniu właśnie półsłupków. Jej nie będziemy mieli, gdy tworzymy półsłupków nawijanych, bo właśnie gdy tworzymy zwykłe półsłupki, jej po prostu nie ma. I wybieramy tą pętelkę tak, żebyście widzieli, że to oczko właśnie nam tutaj zostaje. I ta pętelka jest tutaj schowana z tyłu, więc spokojnie można ją znaleźć i zrobić. Czyli tak, zaczynamy od jeden półsłupek i kolejne okrążenie, i kolejne to jest zwiększenie. Raz i dwa. To jest sekwencja dla tego okrążenia. I znowu jeden i raz i dwa. I tak powtarzamy dosłownie 9 razy. W każdym okrążeniu, za każdym razem liczba oczek będzie się po prostu zwiększała o 9. Raz i dwa. I znowu. Raz. Raz. I dwa. I tak robimy sobie tutaj do tego momentu. I jeszcze mi dokładnie zostały tutaj 2 oczka do przerobienia, czyli raz. I ostatnie oczko to będzie oczko zwiększające. I raz. I dwa. I mamy kolejne okrążenie, oczywiście znowu sobie tutaj znaczymy ostatnie oczko i po tym okrążeniu będziemy mieć, tak jak mówiłam, o 9 więcej, czyli było 18 plus 9 to będzie 27 i za każdym razem będzie o 9 więcej, po tym możemy poznać, czy dobrze wykonujemy. Jeżeli chcecie, możecie liczyć te oczka, ale to będzie bardzo niewygodne, bo robimy w takiej spirali, że tego tak po prostu bardzo mało tutaj widać, gdzie było poprzednie okrążenie i dokąd tutaj to przeliczać, dlatego ważne jest, żeby się w tych okrążeniach nie mylić i też można tak naprawdę łatwo zobaczyć i policzyć, gdzie zrobiliście podwójne, gdzie pojedyncze, bo jak sobie to porozszerzacie, to widać, że w oczku na przykład tutaj właśnie są 2 półsłupki, tu jest 1, 2, 1. I w taki sposób można też cofnąć się do momentu, w którym tutaj jak mieliście podwójne, to był ostatni rząd podwójny i popatrzeć, tu był pierwszy rząd, w którym robiliśmy sobie pierwszy półsłupek. Jeśli po prostu porobicie błędy, to warto się docofnąć do poprzedniego segmentu. Tak jak mówię, jest to tutaj mało widoczne przez to, że robimy w takiej spirali i jest ten łańcuszek, ale dzięki temu też te zwiększenia nie są tak bardzo widoczne, ładnie to wygląda. Wydaje mi się, że taki estetyczny kapelusik też będzie naprawdę fajnie wyglądał, jeżeli w ten sposób będziemy go wykonywać. Ok, jesteśmy przy kolejnym okrążeniu. Teraz znowu mamy sekwencję 2 półsłupki i zwiększenie, czyli zawsze będzie się zwiększała liczba półsłupków, a później będzie zwiększenie. Było 1, to teraz będzie 2. I tak po prostu będziemy robić cały czas, tylko ja nie będę robić z Wami do tego do końca, bo każde okrążenie będzie bardzo podobne. Pokażę Wam po prostu tylko, co robimy w rzędach parzystych półsłupków. Mamy teraz rząd, w którym mamy parzystą liczbę półsłupków, czyli 2 do zwiększenia. I ja to rozdzielam na pół, żeby właśnie powstało kółko, bo jeżeli byśmy robili cały czas tak samo, to uwierzcie mi, nie wyszłoby kółko, zacząłby się tworzyć wielokąt, więc tak jak mówię,
rozdzielam na początku, tylko na początku po prostu tę liczbę półsłupków na pół. Dzięki temu zmienia się ułożenie tego zwiększenia. Ono nie jest ciągle w tym samym miejscu, tylko po prostu po pewnym momencie ono jest jak gdyby przez połowę w innym totalnie miejscu i dzięki temu to koło jest kołem. To taka krótka informacja dla osób początkujących, pewnie zaawansowani wiedzą, o co chodzi. Czyli tak, wykonałabym 2 półsłupki, to wykonuję tylko tutaj jeden, zmieniam ułożenie po prostu zwiększenia, natomiast ten jeden półsłupek zostanie po prostu przeniesiony na koniec i zostanie wykonane tutaj. I teraz robię zwiększenie. Ale pamiętamy, że sekwencja to są 2 półsłupki i zwiększenia, więc już w kolejnych oczkach wykonuję normalnie sekwencję 2 półsłupki i zwiększenie. I tak cały czas, tylko na końcu po prostu zostanie mi jeden półsłupek do przerobienia. I tu mam zwiększenie i znowu 2. Raz i 2 i zwiększenie i znowu raz i 2 i zwiększenie i raz i 2 i cały czas, zobaczcie, się wbijamy już w tą tylną pętelkę. Ona jest coraz bardziej właśnie już widoczna po pewnych okrążeniach. Ma Wam zostać taki właśnie łańcuszek dookoła. Wbijamy się od tyłu w taką najbardziej widoczną z tyłu tutaj pęteleczkę. Raz, 2 i zwiększenie. I znowu raz i 2 i zwiększenie. Raz i 2 i zwiększenie. To okrążenie już przerobię z Wami, żeby Wam właśnie pokazać, że zostanie mi tutaj jedno oczko. Nie kończę zwiększeniem, tylko kończę ostatnim półsłupkiem. Tu mam pięty znacznik, czyli dla mnie tutaj jeszcze jest ostatni półsłupek do wykonania i przeniesiony po prostu z przodu. I raz. I mamy skończone okrążenie. I po tym okrążeniu oczywiście mamy znowu o 9 oczek więcej, czyli 36. I zobaczcie, teraz wchodzimy w sekwencję oczek nieparzystych, czyli znowu tam było 2 półsłupki zwiększenie, to teraz mamy 3 półsłupki i zwiększenie, czyli mamy raz, 2, 3 i w czwartym zwiększenie. I tu właśnie nie zmieniam, tu jest normalnie, czyli wykonujemy raz, 2, 3 i zwiększenie. I tak robimy cały czas. Tu się nic nie zmienia, przerabiamy do oka. Przerobiłam sobie całą tą sekwencję, czyli 3 półsłupki zwiększenie, ostatnie mam tutaj zwiększenie i oczywiście znowu mam o 9 oczek więcej, było 36, więc mam 45. I zobaczcie, kapelusik zaczyna dokładnie przypominać to samo, co ja mam tutaj. Zobaczcie, jaka jest różnica, być może nawet wygląda lepiej na bawełnianym, ale na pewno będzie taki grubszy i cięższy i może być cieplejszy. Więc od Was zależy, co wybierzecie, ale też bardzo fajnie to wygląda z bawełny, której Wam właśnie pokazywałam. I kolejne okrążenie to jest liczba półsłupków parzystych. Raz, 2, 3, 4 i zwiększenie. Więc tak jak mówiłam na początku, te 4 dzielę na pół i wykonuję tylko tutaj 2 półsłupki. Czyli mamy raz i 2 i od razu robię zwiększenie. Raz, 2. Te 2 półsłupki, które będą potrzebne do sekwencji, po prostu zostaną tutaj na końcu. W ten sposób odwracamy. I w dalszej kolejności wykonujemy oczywiście już 4 półsłupki. 2, 3 i 4. Tutaj oczywiście pamiętajcie, że ta trzecia pętelka to nie jest tutaj takie coś dziwnego, tylko to tutaj takie luźne, bo czasami możecie się pomylić i źle się wbić, ale myślę, że mam nadzieję, że wiecie, o co tutaj chodzi. Ma Wam powstawać taki ładny łańcuch. I teraz wykonuję sobie oczywiście do końca tą sekwencję 4 półsłupki i zwiększenie. I już tutaj prawie jestem na końcu i właśnie jeśli prawidłowo wykonaliśmy wszystkie zwiększenia, to oczywiście przy tej sekwencji na końcu zostają nam 2 półsłupki do przerobienia. I znowu mamy o 9 półsłupków więcej, było 45 bodajże, tak? Teraz będzie 54.
tak naprawdę to wszystko widać, czy dobrze robicie, bo po prostu dana sekwencja musi się tak samo skończyć. Jeżeli się źle kończy, to znaczy, że gdzieś po prostu pomyliliście się i trzeba się wrócić i poprawić błąd. Mieliśmy 4 półsłupki zwiększenie, teraz liczba nieparzysta, czyli 5 półsłupków i tą liczbę po prostu wykonujemy normalnie. 2, 3, 4, 5 i zwiększenie i tak przerabiamy sobie jeszcze do końca i już przerobiłam sobie tę sekwencję i oczywiście teraz mamy kolejne oczka. Mamy raz, 2, 3, 4, 5, czyli 6, 7, 7 razy 9, 63 powinniśmy mieć dookoła. I wchodzimy dalej. I tak naprawdę zauważcie, że to jest ciągle to samo, przerabianie o 9 oczek więcej, z tym, że właśnie różni się to w rzędzie parzystym półsłupków i nieparzystym, czyli zawsze tam, gdzie jest parzysta liczba półsłupków, na początku dzielimy na połowę i pół przerabiamy tu, a drugie pół na końcu. Dlatego mówię Wam to, ponieważ ja nie będę z Wami przerabiać całej tej tutaj szerokości, bo to wszystko zależy od tego, ile potrzebujecie. Jeśli chodzi o to, jak dopasować właśnie rozmiar, to trzeba sobie zmierzyć obwód głowy, zobaczyć po prostu, ile potrzebujecie zrobić sobie centymetrów i dokładnie mniej więcej tak samo po prostu zmierzyć sobie tutaj obwód tego kółeczka, które tutaj robicie, ponieważ ten kapelusik robimy do momentu, w którym obwód już jest odpowiedni. O, mam na odwrót, wyszło 100. Którym po prostu Wam się mieści. No ja już mam tutaj 32. Ja w tym pierwszym kapelusiku doszłam do sekwencji 10 półsłupów i zwiększenie, czyli tak naprawdę 12 razy 9, czyli to jest 108 półsłupków. U mnie było tutaj dookoła i dla mnie to była odpowiednia liczba, bo uzyskałam tutaj obwód około 58, coś takiego mniej więcej. Wy możecie po prostu patrzeć na bieżąco, sprawdzać, ile potrzebujecie takich rzędów. Wiem, że czasami może się okazać, że o jeden rząd zrobiliście za dużo i trzeba spróć, ale warto wtedy sobie po prostu spróć, niż chodzić w za dużym, czy też dorobić jeden, niż chodzić w za małym. Ja Wam tego nie powiem, bo to w zależności od tego, od Waszej głowy. Każdy po prostu ma swój rozmiar i swoje potrzeby, co lubi, czy większy, czy mniejszy. Ja po prostu Wam tylko sugeruję, że wielkość tego rozmiaru zależy tak naprawdę od tego ostatniego Waszego rzędu, na którym po prostu rzędzie skończycie. Po prostu mierzcie sobie cały czas obwód i sprawdzajcie, ile już tutaj jest w obwodzie. Ja się dokładnie tym sugerowałam, czyli mniej więcej jeżeli osiągnęłam te 57, 56, to po prostu zatrzymałam się na tym kółeczku i tak samo zrobimy tutaj. Ja, ponieważ robię tutaj próbkę, bo prawdopodobnie nie starczyłoby mi włóczki, to zrobię jeszcze kilka okrążeń i powiem Wam, co będziemy robić dalej. Ja przyrobiłam sobie jeszcze jeden rządek, czyli 3 półsłupki zwiększenia, ale tak jak mówię, mój kapelusz jest dla lalki, to nie sugerujcie się tym, co ja tutaj zrobiłam i ile rzędów. Po prostu róbcie pod swój wymiar. I teraz po przerobieniu zwiększeń, jeżeli uznacie, że Wasz obwód jest już odpowiedni, przerabiamy sobie dodatkowo jeden rząd bez żadnych zwiększeń. Czyli tyle, ile macie oczek, przerabiamy sobie dookoła bez po prostu zwiększeń. Wyrównujemy sobie tą całą krawędź, tak żeby się po prostu kapelusik ładnie układał. Przerabiamy wszystko dookoła. I ja już przerobiłam sobie cały rząd dookoła i teraz będziemy od razu formować tak kapelusz, żeby szedł do dołu. Jest tutaj takie przejście, które może u Was nie widać do końca, ale ja chcę, żeby po prostu nie naturalnie schodził, tylko od razu ładnie się już formował. Więc tak, patrzymy sobie na kolejne oczko i na kolejny słupek. Mamy tutaj to oczko, które byśmy robili, ale nie będziemy przerabiać oczko, tylko będziemy przerabiać półsłupek nawijany reliefowy od tyłu. Trochę długa nazwa, ale dzięki temu kapelusik zacznie pójść po prostu tak w dół. I zobaczcie, oczko dla półsłupka jest tutaj, a półsłupek jest zaraz na przodzie, tak? Czyli mamy najpierw półsłupek, a później oczko. Patrząc stąd mamy oczko, półsłupek. Ważne jest to, żebyście po prostu nie pomylili sobie półsłupków, czyli tak, tu sobie zaznaczamy, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest ostatni półsłupek. Natomiast tutaj bierzemy kolejne oczko, czyli ten półsłupek. I co robimy? Robimy narzut, bijamy się jakby szydełkiem, tylko musimy sobie go przytrzymać, żeby nam nie spadł od tyłu tutaj. Czyli pamiętajcie, że przerabiamy ten półsłupek, ten jest do poprzedniego wzoru.
bijamy się tutaj go od tyłu tak, żeby zabrać go w ten sposób, żeby z tej strony było widoczne szydełko, a z tej strony nabrane jak gdyby półsłupek. Jest to właśnie półsłupek reliefowy od tyłu. Od razu przeciągamy przez tą przestrzeń właśnie włóczka. Przytrzymywaliśmy sobie oczywiście tutaj nasz narzut i dopiero teraz przerabiamy sobie taki półsłupek. Dzięki temu, zobaczcie, kapelusz będzie szedł od razu na dół, czyli znowu mam narzut, kolejny półsłupek przerabiam, zabieram go tutaj. Ja wręcz nawet Wam tak pokazuję, rozszerzam, żebyście po prostu widzieli. I przerabiam półsłupek i znowu mijam się tutaj, przekładam, mam tutaj półsłupek i przez ten półsłupek przekładam włóczkę i teraz przekładam przez 3. I tak dokładnie musimy zrobić sobie dookoła, czyli liczba półsłupków nam się nie zmienia. Robimy cały czas tak samo, tylko przerabiamy w ten sposób wzór. Bardzo to ułatwi właśnie kształt, że od razu nasz kapelusik pójdzie już do dołu. Ja tutaj przerabiam kilka rzędów, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Mam nadzieję, że wiecie, o co tutaj chodzi. Dosyć taki może nietypowy sposób, ale działa. Ok, i tak przerabiamy dookoła. Ja już sobie tutaj prawie przerobiłam wszystkie. Chcę Wam jeszcze tutaj pokazać, jak wygląda przerobienie tego ostatniego. Czyli tak, mam wpięty tutaj znacznik i to jest oczko, a dla niego półsłupek jest zaraz pod spodem. Czyli też jeszcze jest do przerobienia jako ostatni półsłupek. Ok, i oczywiście sobie też go znaczymy jako ostatni. I dalej ja również pracuję w spirali. Tak naprawdę bardzo mało widoczne są te przejścia. Dzięki temu, że mamy ten taki łańcuszek, on to tak naprawdę bardzo fajnie chowa. I teraz pracujemy dalej tym samym wzorem, co tutaj, tylko już nie zwiększamy. Czyli zobaczcie, że widać ewidentnie, że mamy tą krawędź, która spowoduje, że pójdzie kapelusz na dno, na dół. A teraz dalej pracujemy we wzorze, który wcześniej Wam pokazywałam, czyli znowu patrzymy, czy idzie tutaj to nasze ładne oczko i wyszukujemy sobie takiej tylnej pętelki i dalej przerabiamy półsłupeczkami, czyli tu i tu. Jeśli prawidłowo zahaczycie pętelkę, to po prostu widzicie, że ten łańcuszek tutaj taki dalej nam zostaje. I teraz bardzo prosta robota. Robimy dookoła na wysokość taką, jaką Wam odpowiada. Oczywiście każdy ma tutaj swoje potrzeby, więc ja nie chcę Wam narzucać, ile tego trzeba zrobić. Po prostu kapelusz można na bieżąco przymierzać i zobaczyć, jak już leży, czy jeszcze chcecie, żeby wyżej, czy niżej. To jest tak naprawdę dobrowolne. Ja oczywiście tutaj tą część przerobię już sama. Cały czas dookoła, znaczycie sobie po prostu ten początkowy rząd i jak przerobię już jakąś część, to pokażę Wam, jak zrobić sobie już rondo. Ja już przerobiłam sobie jakąś część tutaj tej wysokości. Ja nie robię do końca tej wysokości, ona powinna być wyższa, bo chcę, żeby mi po prostu starczyło włóczki. Mam niestety jeden motek. No i tak jak mówię, jest to na próbę dla lalki, także nie mogę Wam jeszcze do końca pokazać, jakby to wyglądało, jak będzie wyżej. U mnie zdecydowanie jest tutaj więcej, wyżej. To oczywiście zależy od tego, ile potrzebujecie. Natomiast pokażę Wam w dalszej części po prostu, jak przerobić sobie tutaj to rondo. I teraz tak, są dwa sposoby, w zależności od tego, czy chcecie, żeby się bardzo falowało, czy nie, bo wiadomo, to kapelusze rybackie, one raczej nie mają tutaj falowanego ronda, ale mi jest zdecydowanie lepiej, jak mam tutaj pofalowane. Wiadomo, nie wszystkim jest we wszystkim ładnie, więc po prostu spróbujcie i zobaczcie, w czym Wam jest ładnie. I ja Wam pokażę właśnie dwa sposoby, co zrobić, żeby było sfalowane i żeby nie było sfalowane. I jestem już tutaj w ostatnim oczku i teraz znowu będziemy pracować półsłupkami reliefowymi, z tym, że będziemy je robić z przodu, czyli następne oczko mam tutaj wolne, jak popatrzę z góry, to jest oczko i do niego półsłupek jest ten. Czyli nie ten, tylko ten. Pamiętajcie, który to półsłupek jest, bo ten półsłupek został tutaj przerobiony. I teraz będę robiła po prostu półsłupki reliefowe nawijane z przodu, czyli robię narzut i wbijam się tak, żeby mieć teraz z tej strony ten półsłupek. I przerabiam sobie pierwszy relief w ten sposób. I teraz tak, ja przerobiłam w każdym półsłupku po dwa takie reliefy, czyli jeszcze raz wbijałam się i przerabiałam sobie w ten sposób. I w kolejnym półsłupku robiłam to samo, czyli raz i jeszcze raz, dwa. I tak przerabiałam dookoła, po dwa.
tak jakby podwajałam ilość tych oczek i dzięki temu ja uzyskałam taką falkę przy właśnie tamtej sznurku. Natomiast jeżeli chcecie, żeby było właśnie mniej sfalowane, to można po prostu robić co drugie zwiększenie, bądź co trzecie. To wszystko zależy od tego, co Wam się po prostu podoba. Im więcej jest zwiększeń, tym więcej jest tych falek. Im mniej, to wiadomo, że mniej. I na przykład próbujemy zrobić, że tutaj zostawiamy to zwiększenie, ale w kolejnym przerabiamy tylko jeden. W ten sposób. I teraz w kolejnym przerabiamy 2. Raz i 2. To wszystko też zależy, jakiej włóczki używacie, bo odpowiednia grubość wróczki też po prostu zmienia ułożenie tego ronda, więc wypróbujcie, co Wam się po prostu podoba. Zawsze można się cofnąć do momentu, w którym tutaj zaczynaliście i spróbować jeszcze raz. Czyli zobaczcie, ja tu robię tak, że w jednym zwiększenie, a w drugim nie. Taka sekwencja. I to też nawet widać. Tu mam 2, 1, 2, 1, 2, 1. Wydaje mi się, że nawet gdybyście porobili właśnie zwiększenie i 2 półsłupki, to też byłoby dobrze i byłoby po prostu mniej, jeszcze mniej tych fal. Podejrzewam, że tutaj może się jeszcze stworzyć falka, ale już nie taka wielka jak przy każdym zwiększeniu, więc to zależy od tego po prostu, co sobie wybierzecie. I ja przerobię sobie tutaj dookoła. Takim sposobem. Ja już przerobiłam sobie dookoła i zobaczcie, że tak naprawdę od razu widać, ja wiem, że to ułożenie może nie jest idealne, ale widać, jak mniej więcej będzie się układała linia, bo u mnie już nie ma takiego wielkiego tutaj sfalowania i jeżeli będę dorabiała jeszcze te rzędy, to po prostu to się będzie układało w miarę właśnie stabilnie, czyli tak naprawdę po przerobieniu jednego rzędu widać, bo u mnie jak przerabiałam 2 zwiększenia w każdym, to od razu było już po prostu falka. I tutaj mam ostatnie oczko i tutaj, jak mówiłam, dla ostatniego oczka jest półsłupek tutaj zaraz za tym oczkiem, czyli jeszcze mam do przerobienia pojedynczy, przepraszam, słupek. I przerobione. I teraz słuchajcie, tak naprawdę sprawa już jest bardzo prosta, bo przerabiamy bez żadnych zwiększeń dookoła to samo, czyli cały czas te same półsłupki, z tym, że tutaj właśnie, gdzie były zwiększenia, oczywiście przerabiamy każdy tutaj to osobno. Staramy się wybrać właśnie ten półsłupek, żeby on tutaj luźno, tu jest taka jeszcze pętelka, ja się wbijam tutaj tak, żeby było pod tą pętelką, żeby tu było takie luźne. I przerabiam dookoła każdy taki półsłupeczek. Już teraz po prostu formujemy sobie to rondo. I teraz tak naprawdę też od Was zależy, jakie ono ma być długie, duże. Można naprawdę zrobić krótkie, można długie, z takim jeszcze dłuższym rondem. To wszystko zależy po prostu od tego, jak Wam się podoba. Kapelusik można przymierzać i po prostu na bieżąco sobie sprawdzać, jak leży. I teraz popatrzcie, ja tutaj przerabiam sobie cały czas dookoła. Dalej pracujemy dookoła. Cały czas tak samo. I ja przerobię sobie ten rządek. Ja przerobiłam sobie kolejny, drugi rząd. Oczywiście tak, tutaj nie jestem w stanie Wam pokazać tego tak 3D, ale tak jak widzicie, to falowanie już tutaj po prostu jest naprawdę minimalne, tego praktycznie nie ma. I nawet gdybyście chcieli nie mieć takiego szerokiego tego ronda, to tak jak mówię, można robić zwiększenie i 2 półsłupki, zwiększenie i 2 półsłupki. To zależy, co się Wam podoba, bo te rybackie kapelusze zazwyczaj nie mają takich szerokich rond, dlatego Wy dobierzcie po prostu to, co Wam się podoba. Myślę, że sam pomysł i stworzenie tego kapelusza tutaj do tego momentu jest fajne i warto sobie taki przerobić, a rondo można sobie po prostu samemu stworzyć, jakie się chce. I teraz tak, zobaczcie, ja przerobiłam tylko tutaj 2 rzędy. W moim kapeluszu mam więcej. Mam raz, 2, 3, 4 rzędy. Oczywiście to zależy od Was, ile takich rzędów chcecie. Można przerabiać dalej, czyli po prostu znowu przepinamy sobie i przerabiamy już w każdym. Nawet lepiej przerobić 3 rzędy, ponieważ wtedy się po prostu kapelusik będzie jeszcze ładniej układał. Wszystkie po prostu te zwiększenia lepiej się ułożą. Nie wiem, czy mi starczy, żeby przerobić sobie 3. rządek. Mam nadzieję, że tak. Ja już przerobiłam sobie już 3., ostatni w tym momencie rządek. Nie widać może do końca całej tutaj mojej pracy. Ale tak, ostatni rządek, ja przerobiłam sobie już tutaj, tu gdzie mieliśmy ten początek, przerabiamy w taki sposób, że również robimy relief, ale z oczka takiego ścisłego, czyli bez
pobierania tutaj włóczki od razu przeciągam oczko tutaj, tak żeby po prostu zniwelować tą różnicę. Następnie wyciągam sobie to oczko i w kolejnym tutaj, w kolejnym oczku tutaj bijam się od tej strony i przeciągam sobie to oczko tam, jak gdyby na tą stronę. Następnie ja nie ucinam, ale wyciągam sobie całą tą włóczkę tutaj, czyli ciągnę ją za tą końcóweczkę. O, ja mam jeszcze trochę kawałek, nie chcę ucinać, bo jeszcze mi zostało, i po wyciągnięciu po prostu przekładam sobie tutaj wzdłuż całą tą końcóweczkę, żeby po prostu ją pochować w ten sposób. Czyli ciągnę aż do końca. Ja nie chcę jej odcinać, bo dosłownie zostało mi kawałek włóczki i nie chcę sobie jej zniszczyć. W tym momencie chodzi o przeciągnięcie, tak żeby został sam sznureczek i końcówkę po ukrywanie właśnie tutaj w tych krawędziach, gdzie mamy po przeplatanie sobie w dowolnych miejscach, tak żeby po prostu tego nie było widać i zabezpieczyć. Myślę, że wygląda to w miarę ładnie, estetycznie. Nie jest to taki tył kapelusika, więc też nie będzie się chyba tutaj dopatrywał ktoś jakichś szczegółów. Mam nadzieję, że podoba Wam się pomysł na kapelusik, że sobie zrobicie swój, zmodyfikujecie tak, jak Wam się podoba. I ja oczywiście Wam serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne moje filmy. Do zobaczenia.